Thank you very much for the beautiful introduction, even if I did not understand it. Bardzo dziękuję za piękne przedstawienie mnie, nawet jeśli nie zrozumiałem ani słowa. I will try to make this quick because I understand we need to finish before the Mass. Postaram się krótko to wszystko tutaj zaprezentować, bo rozumiem, że oczywiście musimy skończyć na czas mszy świętej. Okay, well, in summary, we have only 30 slides. Mamy tylko 30 slajdów. And well, you can see the outline of what I intend to present to you, so you will know if we are about to end. Po lewej stronie widzicie strukturę tego, co planuję Wam przedstawić, a zatem będziecie widzieć, czy się zbliżamy już do końca, czy nie. Okay, well, I suppose that Lucas said that I came from the Philippines, but perhaps just to give you an idea how far the Philippines is from Poland. Zakładam, że Łukasz już Wam powiedział, że jestem Filipińczykiem z Filipin, ale żeby dać Wam taki konkret tutaj na mapie, jak daleko Filipiny są od Polski. Okay, but of course I know that Poland, the friars from Poland are also extended to other territories. Ale wiem też, że bracia z Polski mieszkają i pracują również w innych rejonach świata. Yeah. Okay, well, I would like to say that I am very happy to be here with you, to meet the Dominican family here in the province of Poland. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z Wami, z rodziną dominikańską w prowincji polskiej. And I would like to share just a bit of my vocation story because I started in the Dominican family before I entered the order. Chciałbym troszeczkę opowiedzieć o mojej własnej historii powołania, ponieważ zaczynałem jako członek rodziny dominikańskiej, zanim wstąpiłem do zakonu. So I was a college student studying medical technology in the University of Santo Tomas by the friars of the Philippines. Zatem na początku byłem po prostu studentem, studiowałem na Uniwersytecie Santo Tomas prowadzonym przez braci dominikanów w Manili, studiowałem medical science, czyli nauki, technologię medyczną. And it was there that I was invited to join the youth organization handled by the student brothers. To właśnie tam zostałem zaproszony, by dołączyć do grupy młodzieżowej, którą prowadzili bracia studenci. And of course, it is through this that I was attracted to the order, and eventually I joined the order because of the Dominican family. Właśnie przez to doświadczenie grupy młodzieżowej i poznanie braci poczułem wezwanie do tego, by dołączyć do zakonu. And probably like many of you, for somebody like me who was newly entering the order, I was full of idealism and I would like to be sent. Może jak niektórzy z Was, jak wielu z Was, ja też na początku wstępując do zakonu byłem pełen takiej wielkiej, idealnej wizji, pragnąłem być posłanym. Yes, and I was told by Lucas that this is the theme of our gathering today, to be sent. I Łukasz powiedział mi, że to właśnie jest tematem dzisiejszego spotkania, takie motto, pragnienie bycia posłanym. Well, I took this from Isaiah, but I would like instead to focus my presentation on the Gospel of Mark, particularly on the appointing of the 12 by Jesus. Ten poprzedni cytat był wzięty z Izajasza, oto ja poślij mnie, ale dzisiaj w tej prezentacji chciałbym bardziej skupić się na fragmencie z Ewangelii świętego Marka, kiedy Jezus posyła 12, wyznacza i posyła. So I highlighted the important text that I would be focusing on in the context of this appointment of the 12. Podkreśliłem na żółto ten ważny tekst, ten fragment, na którym pragnę się skupić. Posłanie, wyznaczenie 12 apostołów. So it says that they might be with him and that he might send them out. Ten tekst mówi o tym, że Jezus wybrał 12, aby mogli z nim być i aby mógł ich posyłać. Here we can see two moments
because when we think of being sent, it is something apostolic, but I would like to point out that there's something also an element to that apostolicity. Widzimy tutaj dwa elementy. I oczywiście, kiedy myślimy o posłaniu, to wyobrażamy sobie, że jest to coś aktywnego, apostolskiego. Tymczasem ja raczej skupiłbym się na tym, co poprzedza ten moment apostolstwa. So these two moments are to be with him and to be sent out. Te dwa aspekty, dwa elementy to po pierwsze, żeby być z Jezusem i drugie, żeby być posłanym. So to be with him, it is probably we could say it's the period of discipleship. And we know that the word disciple was taken from the Latin discipulus, which means a student. Być z Jezusem to jest ten moment bycia Jego uczniem. Wiemy, że angielskie słowo uczeń, disciple, jest wzięte z łacińskiego discipulus, student, uczeń. And as a student, we know that it is very important to listen. And in the context of our Dominican tradition, we can say that this is the contemplari. Wiemy, że będąc uczniem, studentem, musimy uczyć się słuchać. Słuchanie jest bardzo ważne, a zatem w naszej dominikańskiej tradycji temu słuchaniu odpowiada ujęcie kontemplacji, contemplari. And of course, the second moment is to be sent out. And as the word apostolatus in Latin means, it is to be sent out. I ten drugi element, drugi aspekt powołania uczniów przez Jezusa, to jest bycie posłanym. Słowo apostoł pochodzi od łacińskiego apostolus, czyli właśnie ten, który jest posłany. And of course, this would mean proclaiming. And in the context of our Dominican tradition, we could say that this would be the contemplata aliis tradere. A zatem tym apostolatem jest głoszenie, co w naszej tradycji dominikańskiej odpowiada tej drugiej części naszego motto, czyli contemplata aliis tradere. And it is in this context that I would like to position the presentation of our desire for collaboration. These two moments of understanding and collaborating. I właśnie w tym kontekście chciałbym umiejscowić nasze dzisiejsze rozważanie tego pragnienia bycia posłanym. Musimy zrozumieć najpierw, kim jesteśmy, żeby móc współpracować. And I would say that our capacity, the degree by which we could collaborate, depends on how much we understand our capacity to collaborate. Powiedziałbym nawet, że nasza zdolność do współpracy zależy od tego, w jakim stopniu rozumiemy, kim jesteśmy. And I would like to present two images for us to get a better picture of what I'm trying to say. Chciałbym użyć dwóch przykładów, dwóch obrazów, które mogą nam pozwolić lepiej zrozumieć, co próbuję wam tutaj powiedzieć. So the first image is in the operating room. Pierwszy z obrazów to sala operacyjna. So at initial look, we can see people wearing the same suit, the same scrub suit, the same mask, the same color, and probably we just say, oh, they are all busy doing something good. Na pierwszy rzut oka widzimy ludzi, którzy są podobnie ubrani, mają podobne maski, podobne elementy stroju i możemy powiedzieć, no wszyscy są czymś zajęci, coś razem robią. Are there doctors here, medical doctors? Są wszyscy lekarzami? Yep. Ale że są tutaj. No. Well, for medical doctors and those who work in the operating room, they know that each one has a particular role to perform in that operation. Zawodowcy wiedzą, że w takim pokoju operacyjnym każda osoba ma inną rolę do odegrania, inne zadanie. So we see there is a scrub nurse, circulating nurse, assistant surgeon, chief surgeon, etc. Więc idziemy po kolei, o maszynach nie mówimy, ale o ludziach. A zatem
pielęgniarzy odpowiedzialnych za różne elementy tej operacji. Jest też oczywiście główny chirurg i tak dalej. And we understand that they respect each other's roles and they do not try to get the other's roles. I rozumiemy też, że każdy tutaj w tej scenie szanuje zadania innych, te role, które inni mają do odegrania i nie wchodzi w ich zadania. Another image, perhaps closer to our experience, is the orchestra. Innym obrazem, może bliższym naszemu własnemu doświadczeniu, jest orkiestra. And just like the orchestra, when we try to look at the identity of each, we recognize that each instrument has its own role in the entire symphony. Tak jak patrzymy na orkiestrę, próbując zrozumieć tożsamość każdego instrumentu, widzimy, że każdy instrument ma swoją własną rolę w orkiestrze w całości. So the drum does not try to sound like a violin, and the flute does not try to sound like the piano. Zatem bębny nie próbują brzmieć jak skrzypce, a flet nie próbuje brzmieć jak fortepian. Okay, so now we proceed. So first is the contemplari, the understanding. Zatem idźmy dalej. Pierwsze to contemplari, czyli rozumienie. And this will be the context of the order of preachers. To będzie w kontekście zakonu kaznodziejów. Okay, the Liber Constitutionum et Ordinationum of the Friars defines the Dominican family as composed of the following. A zatem Księga Konstytucji i Zarządzeń Zakonu Braci Kaznodziejów, czy Braci Zakonu Kaznodziejów, definiuje rodzinę dominikańską jako złożoną z tych 5 grup, a zatem bracia, klerycy i współpracownicy, mniszki, siostry apostolskie, członkowie świeckich instytutów i bractwa, czy fraternie kapłańskie i świeckie. I apologize if at this point we have to go to canon law because it presents a clear classification of how we can understand how each branch is unique and special from the other. Przepraszam, że w tym momencie wchodzimy w prawo kanoniczne, ale ono w bardzo jasny, klarowny sposób pokazuje, jak każda gałąź naszego zakonu, naszej rodziny jest wyjątkowa i ma coś takiego właśnie swojego do zaoferowania. And we will be using different categories. One, depending on whether or not you have public vows or other sacred bonds, and the other categories. I użyjemy tutaj różnych typów kategorii, pokazując, jak te gałęzie rodziny dominikańskiej mają lub nie mają pewne elementy, na przykład publiczne śluby czy inne uświęcone więzi. Okay, so for each branch of the Dominican family, we can distinguish each one canonically by how much they conform to each category. A zatem każda z gałęzi możemy zobaczyć pod takim właśnie kątem widzenia prawno-kanonicznego, jak one się wpasują w tych poszczególnych kategoriach. Okay, so... Może... Do you think I should translate the categories? Oh, yes. Yes, for those who don't speak English. A poza tym po lewej stronie mamy właśnie śluby publiczne lub inne święte węzły, więzi węzły. Drugi wiersz to wspólne braterskie czy siostrzane życie. Trzeci wiersz to inne formy zobowiązania. I czwarta to jurydyczne, czyli prawne związki z braćmi. Okay, so, well, it's self-explanatory. But you will notice that the blue ones indicate that they are consecrated persons, primarily because they profess the sacred bonds or public vows. I zobaczycie, że te niebieskie wiersze,
jest niebieski, aczkolwiek są dyskusyjne. Yeah. You mean the two first? Yes, the two. It's not so clear here, but it's color blue. Niebieskie. To są formy życia konsekrowanego ze względu właśnie na tę publiczność. Yes, in canon law we call it the Institute of Consecrated Lives because they are consecrated persons, the Religious Institute and Secular Institute. W prawie kanonicznym nazywamy je instytutami życia zakonnego, konsekrowanego, bo to są właśnie osoby konsekrowane czy w zakonie, czy w zgromadzonym instytucie. Well, majority of you here are lay fraternity members, right? And so the third one, the green, means that the lay fraternities are not consecrated in the sense that they do not profess the vows, but only the promise. Większość z Was tutaj to członkowie świeckich fraterni, a zatem kolor zielony w naszej tabeli. I to oznacza, że nie jesteście osobami konsekrowanymi, dlatego że nie składacie ślubów zakonnych, ale przyrzeczenia. But the last one at the bottom, that is very much applied to the constitutions of each of the branches. I ta najniższa grupa w tym ostatnim wierszu tabeli. You said, what about them? Okay. Because I just don't want you to misunderstand this, that this means only the juridical relationship as expressed in the constitutions. Ta ostatnia kategoria, kiedy mówimy o tych prawnych, jurydycznych czy jurysdykcyjnych związkach z braćmi, to oczywiście mówimy tylko o takich związkach, które byłyby wyrażone w konstytucjach. Yes. When you see the X for the Apostolic Sisters and the Secular Institute, that means there is no juridical relationship, but of course, as all the other branches are, they are connected as a family. A zatem widzicie dla sióstr apostolskich i dla świeckich instytutów czerwony znak X oznacza, że nie ma tam wprawdzie więzi jurysdykcyjnej, prawnej, wyrażonej w konstytucjach, ale oczywiście są więzi rodzinne. Well, probably just to give an example, no? Since the sisters, for example, are not juridically connected with the order, when the master of the order appoints or requests a sister to help, he needs to ask the permission of the superior of the sister. Żeby dać Wam przykład, kiedy generał zakonu mianuje jakąś siostrę apostolską, czy zaprasza do jakiejś formy współpracy, to musi najpierw zapytać przełożoną danej siostry. Okay. Now we proceed to the next one, which is the General Chapter of Providence 420, which differentiates the order from the family. Tu widzimy cytat z akt kapitułu generalnej Providence, który to cytat pokazuje nam różnicę pomiędzy zakonem, tymi więziami w zakonie, a tymi, które panują w rodzinie. As I've said earlier, when we speak about order of preachers, it is more about the juridical relationship in a legal sense, while Dominican family is more in the familiar sense, with the master of the order as our common father and we as brothers and sisters in Saint Dominic. Zatem kiedy mówię o zakonie w kontekście bardzo wąskim, prawnym, jurydycznym, to myślimy oczywiście o tych więziach wyrażonych w konstytucjach, a rodzina to jest więź, która jest o wiele szersza, gdzie generał zakonu jest naszym wspólnym ośrodkiem, takim centralnym, a my jako bracia i siostry uczestniczymy w tej rodzinnej więzi. Would you like me to translate this? Well, it would be helpful. Let's give him a hard time. Na szybko przetłumaczyć. Podczas gdy pojęcie zakon wyraża precyzyjne, kanoniczną organizację, to obraz rodziny przywołuje doświadczenie wspólnego bycia razem, przynależenia wspólnie, przez które wszyscy z nas, którzy uznają świętego Dominika za wspólnego ojca, rozpoznają i wspierają się nawzajem jako bracia i siostry.
Ten obraz, który został włączony do konstytucji przez kapitułę generalną w roku 1968, ukazuje bardzo starożytną rzeczywistość, która w nowy sposób czy na nowy sposób dzisiaj się objawia. There's more. Okay, no, just maybe we can just concentrate on the highlighted parts, no? But what we are trying to say here is just like the symphony, just like in the operating room, we are not trying to mix up the branches. We do not want the laity to behave like the friars. We do not like the sisters to behave like the nuns, because we recognize and we appreciate the unique canonical character and gift of each branch. To, co chcę powiedzieć, wracając też do tego obrazu sali operacyjnej, to to, że mamy różne role i w tym sensie w naszym zakonie, w naszej rodzinie dominikańskiej nie chcemy, żeby świeccy zachowywali się jak bracia, żeby siostry apostolskie zachowywały się jak mniszki, bo każdy ma swoje własne zadanie do odegrania. Perfecto. Okay. But what I would like you to pay attention to is this last sentence, that the differences arise from the needs of our mission, which requires diverse and complementary services. That means it is a necessity that we maintain this diversity because it is needed in our mission. Chciałbym podkreślić ostatnie zdanie w tym cytacie, które brzmi tak. Te różnice wynikają z potrzeb naszej misji, która wymaga różnorodności i różnorodnych i uzupełniających się nawzajem posług. A zatem, no właśnie, jest to dość oczywisty cytat. To znaczy, ta różnorodność w naszej rodzinie wynika z samej natury misji, z tego, jak jesteśmy potrzebni Kościołowi. Yes, so after that first part, that first moment of contemplating and understanding our identity, we now move to the second part, which is the collaborating or contemplata alis tradere. A zatem po tej pierwszej części wystąpienia, która skupiała się na rozumieniu, na kontemplarii tego, kim jesteśmy, skupimy się teraz na drugim elemencie, czyli na alis tradere. Jak możemy współpracować? So now I would like to give you examples of collaboration that happens in the order, in the level of the general curia. Chciałbym dać Wam kilka przykładów takiej współpracy, która już istnieje w zakonie i która dzieje się na poziomie kurii generalnej. Of course, the hope is that you would find some ideas or inspirations to be able to think of similar ways of collaborating with other branches of the family. Oczywiście z nadzieją, że znajdziecie konkretne sposoby, jak współpracować z różnymi gałęziami rodziny dominikańskiej na szczeblu lokalnym. And I would like to differentiate these collaborations into two types, by structural organization and by projects or programs. Chciałbym rozróżnić dwa typy współpracy. Po lewej stronie widzimy współpracę przez organizację strukturalną, a drugi typ to współpraca na poziomie konkretnych projektów lub programów. So, as explained by the words themselves, structural organization concerns the organs of authority, while projects or programs concerns the apostolic works. Wyjaśnić te pojęcia warto. Oczywiście ta organizacja strukturalna dotyczy pewnych organów władzy, a projekty i programy to są te konkretne czynności czy dzieła apostolskie. Example under structural organization. The International Commission of the Dominican Family, composed of representatives of each branch of the Dominican family. Przykładem takiej właśnie organizacji, struktury, współpracy na tym poziomie jest Międzynarodowa Komisja Rodziny Dominikańskiej, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich gałęzi rodziny dominikańskiej. So the role of this commission is to maintain collaboration and communication between all the branches of the order in the level of the general curia.
Zadaniem tej komisji jest utrzymanie współpracy i komunikacji pomiędzy różnymi gałęziami rodziny dominikańskiej na poziomie kurii generalnej. And they meet once a year, normally in November. Normalnie, to znaczy spotykają się raz w roku, zasadniczo w listopadzie. The second example is the International Dominican Commission for Justice and Peace, with representatives from the sisters, the lay fraternities, and the nuns and the friars. Drugim przykładem jest Międzynarodowa Dominikańska Komisja dla Sprawiedliwości i Pokoju i w jej skład wchodzą też właśnie widzimy różni przedstawiciele wszystkich gałęzi rodziny dominikańskiej. Another example of structural organization is the International Liturgical Commission of the Order of Preachers, in which our brother Lucas is a member. Jeszcze innym przykładem takiej współpracy na poziomie organizacji i struktury jest Międzynarodowa Komisja Liturgiczna Zakonu Kaznodziejów, w której widzimy różne gałęzie życia dominikańskiego reprezentowane, w której również, mówiąc te słowa, jest członkiem. Zostałem poproszony, żeby wyjaśnić, co robimy. W skrócie zostaliśmy, to znaczy tak, Komisja Liturgiczna Zakonu rzeczywiście opracowuje, zatwierdza kalendarze i księgi liturgiczne dla różnych prowincji, a zatem bracia, mniszki i siostry mają z tym dużo do czynienia. Zresztą członkowie tej komisji, nie ma niestety świeckich dominikanów, ale mamy siostrę apostolską z Norwegii, jest mniszka z Francji, na obrazku na tym zdjęciu nie ma niestety siostry z Indii, która na ostatnie spotkanie nie dojechała, no i są bracia z różnych prowincji. Zajmujemy się też muzyką liturgiczną w zakonie, to jest nowy projekt, gdzie chcemy rzeczywiście wejść głębiej i zobaczyć, jak różne tradycje muzyczne w przestrzeni liturgii mogą nam w zakonie pomagać. Thank you. Another one is the collaboration of the friars with the branches of the Dominican family, particularly the nuns, the lay fraternities, and the International Dominican Youth Movement. Jeszcze innym przykładem jest współpraca braci z takimi różnymi właśnie komisjami, organizacjami strukturalnie, to znaczy mamy właśnie zawsze brata obecnego zarówno w tej Międzynarodowej Komisji Mniszek, jak też w Międzynarodowej Radzie Świeckich Dominikanów, no i w Międzynarodowym Ruchu Młodzieży Dominikańskiej. Okay, the next part is collaboration by means of projects or programs. Następną kategorią jest współpraca poprzez projekty i konkretne programy. And in this case, I can think of three examples of collaboration between the friars and the apostolic sisters, primarily in the institutions under the jurisdiction of the master of the order. Mogę tutaj dać przykłady trzech konkretnych typów współpracy pomiędzy braćmi a siostrami apostolskimi w instytucjach bezpośrednio podległych generałowi zakonu. First is in the General Curia, we have three apostolic sisters collaborating in the office of the General Syndic and the General Secretary and the socjusza for intellectual life. W kurii generalnej mamy trzy siostry apostolskie, które współpracują z nami w biurze syndyka zakonu, w biurze sekretarza generalnego oraz intellectual. Socjusza do spraw życia intelektualnego. Okay. The second one is in Angelicum, where four sisters are occupying teaching and administrative positions. Drugi przykład to Angelicum w Rzymie, gdzie cztery siostry apostolskie pracują jako wykładowczynie, jako pracownice działu administracji. So, just to introduce, from the left is a professor in canon law. The second one is the dean of social sciences. Third one is the dean of theology, and the fourth one is an administrative officer. Zatem od lewej mamy profesorkę, siostrę, która wykłada prawo kanoniczne, później siostra dziekan Wydziału Nauk Społecznych, trzecia to dziekan teologii i czwarta to administrator. Jest administrator. Okay.
And the third example is in the Convito Internazionale. A trzeci przykład to convitto, czyli dom, gdzie mieszkają studenci z zagranicy w Rzymie. Okay. The next example would be very relevant to our dear Father Provincial Lucas. Kolejny przykład będzie jakoś związany z naszym prowincją Łukaszem. Because it is a recommendation of the recently concluded General Chapter of the Order in Tultenango, Mexico. Jest to zalecenie, rekomendacja, która pochodzi z ostatnio zakończonej kapituły generalnej w Tultenango w Meksyku. Okay, so the recommendation is that a Dominican Family Commission be established in each province. It is a recommendation, so it's not really an obligation. It's recommended. A zatem to zalecenie, rekomendacja, jak samo łacińskie słowo wskazuje, jest takie, aby w każdej prowincji powstała komisja Rodziny Dominikańskiej, ale to jest tylko rekomendacja, to nie jest zobowiązanie. But of course, if we are looking for ways to collaborate with one another, what better way than to have this? Ale jeśli szukamy sposobów wspólnej pracy, to jaki byłby lepszy sposób niż to właśnie? And the General Chapter of Tultenango also gave some tasks for the Dominican Family Commission. You can translate. Kapituła generalna w Tultenango wyznaczyła też pewne konkretne zadania dla takiej komisji Rodziny Dominikańskiej. Pozwolę sobie przetłumaczyć po kolei te 4. Po pierwsze, taka komisja miałaby zaproponować, przedstawić wspólne inicjatywy dotyczące ewangelizacji. Po drugie, jakoś moderować współpracę wszystkich gałęzi Rodziny Dominikańskiej w tych konkretnych duszpasterstwach, apostolatach, a zwłaszcza takich, które promują małżeństwo i rodzinę, życie rodzinne. Po trzecie, proponować, jakoś przygotować coroczne spotkanie nowicjuszy i tych, którzy są na ślubach czasowych. I po czwarte, ustanowić wspólny zespół promowania, promowania powołań. To są te 4 zadania. Okay. Well, we have 10 more minutes, and I am now going to conclude by giving an example of a collaboration happening in the local level. Mam jeszcze 10 minut, więc teraz przejdę do podsumowania. Chciałbym pokazać taki przykład, jak współpraca dzieje się już na szczeblu lokalnym. The Master of the Order said that even if we have these international organs, we know and we understand that much of the collaboration actually happens in the local level. Generał zakonu powiedział, że nawet jeśli mamy te ciała międzynarodowe, te organy i struktury międzynarodowe, to większość współpracy i tak dzieje się na poziomie lokalnym. So this example, this is I know that our brother Yaroslav is going to share something about Ukraine this afternoon, but unlike Ukraine, this case is not so public, because if it is public, then perhaps it will be bad for the friars. So we keep it private. Wiem, że po południu brat Jarosław Kawiec będzie opowiadał o Ukrainie, o tym, co tam Rodzina Dominikańska robi. Ten przykład, o którym będę mówił, nie jest aż tak publicznie znany z tego powodu, że gdyby był, to bracia, którzy w tym projekcie uczestniczą, nie powinni mieć problemy. Okay, so this is a presentation that was given to us in our last meeting in September in the International Dominican Commission for Justice and Peace. To jest prezentacja, która została nam pokazana na naszym ostatnim spotkaniu Międzynarodowej Komisji dla Sprawiedliwości i Pokoju. So, concerning Myanmar, very little is heard about what is happening there because it is very much controlled.
But just to give you an idea of what is happening there, we shall look at some photos. Jeśli chodzi o Myanmar, czyli Birmę, niewiele o tym słyszymy w mediach, dlatego że jest to mocno też przez rząd Birmy jakoś tuszowane i nie wychodzi, ale żeby mieć jakiś ogląd tego, co tam się dzieje, zobaczmy te kilka zdjęć. So in February 2021, there was a coup d'etat by the military personnel, and they declared the government as illegal, and so they took over the government. W lutym 2021 dokonał się przewrót wojskowy, gdzie armia przejęła władzę w kraju. Since that coup d'etat, the people of Myanmar have revolted against that government. Od czasu tego przewrotu, tego przejęcia władzy przez armię, ludność Myanmaru, Birmy protestuje przeciwko temu nowemu rządowi. Many of the young people volunteered to train themselves in order to fight against the military. Wielu młodych ludzi zgłasza się jako wolontariusze, ochotnicy, żeby trenować, być szkolonymi, żeby walczyć zbrojnie przeciwko rządowi, no i przeciwko armii. But of course there was much death, there was much burning of hundreds of families, hundreds of houses, hundreds of properties, and the people were forced to flee into the forests. Sobie możecie wyobrazić, było mnóstwo szkód, spalonych domów, setki domostw zniszczonych, no i ludność musiała uciekać, żeby mieszkać w lesie, w dżungli. But the Dominican family in Myanmar met together. Before they were acting separately, and then later on they decided to work together and plan to help the people. Rodzina dominikańska w Birmie spotkała się, wcześniej pracowali jakoś, działali osobno, ale postanowili właśnie skoordynować te swoje działania pomocy ludziom. So they set up emergency response team to give goods to the people in the jungles. A zatem ustanowili taką drużynę szybkiego reagowania, żeby dowozić jedzenie ludziom, którzy żyją w lesie. And then they have medical teams to purchase medicines and give them as well to the people in the jungles. Mają też grupy ratowników medycznych, którzy przywożą środki lecznicze do tych ludzi w lesie. And they also had educational teams and psycho-spiritual teams that helped the people cope with what was happening. I są też zespoły edukacyjne, czy zespoły takie psychologiczno-duchowe, doradcze, które pomagają ludziom po prostu jakoś się zmierzyć z tym wszystkim, co się dzieje. And of course the friars, they regularly, as far as they could, went to the jungles and heard the confessions of the people and celebrated the sacraments as far as they were able to. A bracia, oczywiście na ile byli w stanie, też podróżowali przez dżunglę, szli do tych ludzi, żeby służyć sakramentami, słuchać spowiedzi, uprawiać mszę świętą. I say as far as possible because there were lots of dangers, even there were threats of being stopped on the road and being checked, and they were always in constant tension for their lives. Mówię, że robili to na ile było możliwe, dlatego że spotkali się bracia z wieloma groźbami. Byli na przykład na drodze zatrzymywani, grożono im nożem, że były konkretne zagrożenia dla ich życia. So, in general, the Dominican family in Myanmar is trying its best to serve the people in that very difficult situation according to their capacity to help. Podsumowując, rodzina dominikańska w Birmie robi wszystko, co może, żeby wspólnymi siłami pomagać ludziom. And of course, when we are confronted with these life-threatening situations, we do not think anymore of canonical distinctions. I oczywiście, kiedy stajemy twarzą w twarz z sytuacjami grożącymi życiu, sytuacjami zagrożenia życia, nie myślimy już o jakichś kanonicznych dystynkcjach i rozróżnieniach. What matters is the message of the gospel and the lives of the people. To, co wtedy się liczy,
to przesłanie Ewangelii i życie tych ludzi. And so I would like to end by bringing to mind the turning point in the life of Saint Dominic. Chciałbym podsumować, powołując się na ten epizod z życia świętego Dominika, który był też dla niego jakimś punktem zwrotnym. The master of the order said that in this encounter, it was not only the innkeeper who was converted, but Dominic himself was converted. Generał zakonu mówi, że w tym spotkaniu z właścicielem gospody to nie tylko ten gospodarz został nawrócony, ale sam Dominik też doznał czy przeżył nawrócenie. He abandoned a promising ecclesiastical career, went down the horse, and started the life of a preacher. Dominik porzucił bardzo obiecującą karierę akademicką, jakby zsiadł z konia i przyjął życie kaznodziei. Our evangelization changes other people, but it changes most of all ourselves. Nasze działania apostolskie, ewangelizacyjne zmieniają oczywiście ludzi, z którymi pracujemy, ale też zmieniają nas. And so, as we end this presentation, we bear in mind the letter of St. Paul to the Romans, as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. A zatem kończąc tę prezentację, miejcie proszę w pamięci słowa świętego Pawła z listu do Rzymian. Jak piękne są stopy tych, którzy głoszą dobrą nowinę.